Należy pamiętać, że oryginalne moduły mogą ulec awarii już po przebiegu rzędu 5–10 tysięcy stron. Zastosowanie naszej taśmy oraz listwy to ekonomiczna metoda naprawcza, a nie uniwersalne rozwiązanie mające na celu poprawę konstrukcji całego modułu Transfer Unit, który obarczony jest wadą projektową. Wyjmij moduł transferowy z kserokopiarki i połóż go na płaskiej, czystej powierzchni. W pierwszej kolejności przystąpimy do demontażu zespołu czyszczącego pasa transferowego. Aby jednak uniknąć rozsypania tonera i zachować porządek, warto wcześniej przygotować odkurzacz serwisowy przystosowany do jego usuwania. Otwórz białe zabezpieczenie i umieść końcówkę odkurzacza w otworze spustowym zużytego toneru. Odkurz jak największą ilość toneru. Czynność ta dodatkowo udrażnia kanał odprowadzania zużytego proszku. Aby uniknąć rozsypania tonera, na koniec dokładnie zamknij białe zabezpieczenie. Do dalszych czynności niezbędny będzie śrubokręt krzyżakowy w rozmiarze PH2. Odkręć przednią śrubę mocującą, a następnie delikatnie podważ i wyciągnij pin zabezpieczający. Do podważenia pina użyj najpierw narzędzia z ostrą końcówką, a następnie małego, płaskiego śrubokręta, aby bezpiecznie go wyciągnąć. Jeśli napotkasz trudności z wyjęciem tego elementu, delikatnie poruszaj całym modułem czyszczącym. To powinno ułatwić wyjęcie pina. Z przeciwnej strony modułu należy zdemontować białą osłonę, a następnie zdjąć znajdującą się pod nią zębatkę. W niektórych modułach zębatka ta może występować w kolorze czarnym, jednak nie ma to wpływu na przebieg ani skuteczność procedury. Odkręć tylną śrubę mocującą, a następnie delikatnie podważ i wyciągnij pin zabezpieczający. Obydwa piny, zarówno przedni, jak i tylny, są identyczne pod względem kształtu i wymiarów. Zdemontuj moduł czyszczący, unosząc go do góry przy jednoczesnym delikatnym odchyleniu prawej części obudowy. Wyjmij przednią oraz tylną sprężynę. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić elementów mocujących. Podobnie jak w przypadku pinów, również tutaj obydwie sprężyny są identyczne. Naciśnij zabezpieczenie i wysuń czarny plastikowy element wraz z rolką napinającą. Żeby lepiej zrozumieć działanie tego zabezpieczenia, pokażemy jeszcze raz zwolnienie blokady, ale bez taśmy transferowej. Należy zwolnić wskazany zaczep, delikatnie wypychając go śrubokrętem od strony wewnętrznej. Aby ułatwić demontaż taśmy transferowej, należy najpierw wyjąć metalową prowadnicę. Pociągnij ją w swoją stronę i wysuń spod taśmy.
Dla ułatwienia pokażemy jeszcze raz wyjęcie metalowej prowadnicy, ale bez taśmy transferowej. Wykręć 2 śruby zabezpieczające i zdemontuj frontowe mocowanie. Wciśnij szary uchwyt i zsuń starą taśmę transferową. Oczywiście taśmę transferową można zwyczajnie rozciąć. Jednak zaleca się przejście przez pełną procedurę demontażu, ponieważ znacznie ułatwia to montaż nowej taśmy. Za pomocą odkurzacza antystatycznego delikatnie usuń pozostałości tonera z wnętrza modułu transferowego. Przygotuj ściereczki bezpyłowe i roztwór czyszczący izopropanolu. Wyczyść metalowe oraz gumowe rolki, pozostawiając bez ingerencji 4 piankowe rolki transferowe. Następnie przygotuj nową folię pasa transferowego. Zlokalizuj łącznik na nowej folii pasa transferowego i ustaw go tak, aby jego łagodna część znajdowała się po prawej stronie. Po tej stronie narzędzie nie napotyka oporu podczas przesuwania. Zainstaluj metalową prowadnicę po prawej stronie. Delikatnie wsuń nową taśmę transferową na wyczyszczony moduł. Zainstaluj ponownie metalową rolkę napinającą. Będzie to łatwiejsze, jeśli wcześniej zdejmiesz z niej tulejkę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tulejka rozpadnie się na 2 części. Nie martw się tym, ponieważ teraz pokazuję, jak prawidłowo ją złożyć. Unieś lekko wałek napinający i wsuń tulejkę w miejsce jej pierwotnej instalacji. Sprawdź, czy wałek napinający porusza się swobodnie. Zainstaluj frontowe mocowanie, a następnie wkręć 2 śruby zabezpieczające.
W module czyszczącym odkręć 2 śruby, a następnie ostrożnie wyjmij listwę czyszczącą. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby podczas wyjmowania listwy nie uszkodzić 2 plastikowych pozycjonerów. Lewą stronę listwy wyjmuje się nieco trudniej, ponieważ od spodu znajduje się uszczelka, która utrudnia jej demontaż. Uszczelka jest przyklejona jedynie krawędzią do dolnej obudowy. Używając odkurzacza antystatycznego, dokładnie oczyść sprężynę odpowiedzialną za odprowadzanie zużytego tonera. Następnie pokręć zębatką i sprawdź, czy sprężyna nie jest zdeformowana oraz czy obraca się swobodnie. Następnie przygotuj nową listwę czyszczącą i puder. Wysyp niewielką ilość pudru i zanurz w nim gumową część listwy czyszczącej. Cała miękka krawędź listwy powinna być lekko zabrudzona pudrem. Puder zabezpiecza nowy pas transferowy przed uszkodzeniem w czasie wykonywania pierwszych wydruków. Zainstaluj nową listwę czyszczącą i wkręć 2 śruby zabezpieczające. W pierwszej kolejności osadź moduł czyszczący na metalowej osi po lewej stronie. Następnie wykonaj tę samą czynność po stronie prawej, a na koniec delikatnie opuść moduł do pozycji roboczej. Tak właśnie wygląda ta procedura z prawej strony. Zainstaluj ponownie pin i wkręć 1 śrubę. Te same czynności wykonaj z drugiej strony. Zainstaluj ponownie białą zębatkę i plastikową obudowę. Zainstaluj ponownie sprężyny z obydwu stron modułu transferowego. Zregenerowany moduł transferowy zainstaluj ponownie do kserokopiarki.